Hello there, z tej strony LEGO Hero Polska. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na przedpremierową recenzję zestawu LEGO Star Wars 75378, Lampa i Jar Jar Binks. Znaczy Bark Speeder Escape z nową minifigurką Kellerana Becka. Na pudełku klasycznie mamy logo LEGO Star Wars. Grafika jest oczywiście wzorowana na motywach Mandalorianina, no bo teoretycznie do niego należy ten zestaw. Oczywiście są zaprezentowane wszystkie minifigurki, czyli Grogu, Jar Jar Binks oraz dwóch klonów z 501 Legionu. Poza tym na pudełku oczywiście mamy zaprezentowaną też scenkę ucieczki Kellerana Becka i Grogu śmigaczem Bark. Śmieszy mnie trochę fakt, że jeden klon strzela zupełnie w inną stronę, a drugi upuszcza blaster. Z tyłu zaś widzimy, że śmigacz Bark już wylądował i widzimy konfrontację Kellerana Becka z klonami z 501 Legionu. Tym razem strzelają w jego kierunku. Poza tym zaprezentowane są też dwie funkcje bawialne. Jedna to to, że możemy strzelać ze stud shooterów, a druga to to, że możemy na miejsce siedzące włożyć kołyskę z Grogu. Od góry pudełka zaś mamy zaprezentowaną minifigurkę Kellerana Becka w skali 1:1. Co ciekawe, nie mam tutaj peleryny. A teraz widzicie, jak prezentuje się pudełko tego zestawu obok tego z Battle Packa, który dostaliśmy w styczniu 2024 roku. Jak widzicie, jest to identyczny rozmiar. W środku dostajemy 1, 2 i 3 woreczki. Poza tym jeszcze instrukcja, klasycznie na okładce jest render oraz mały arkusz z naklejkami. Z tyłu niestety nie zaprezentowano nam innych zestawów z tej fali. Jest za to nasz ulubiony bohater, robocik Robercik. Tak się prezentuje złożony zestaw. Jego omawianie zaczniemy od tej ciekawszej części, czyli od minifigurek. Kelleran Beck to rycerz Jedi, o którym wiemy tak naprawdę bardzo mało. Pojawił się on niedawno w serialu The Mandalorian jako retrospekcja. Uratował on tam Grogu na Coruscant przed rozkazem 66. A dlaczego nazywam go cały czas Jar Jar Binksem? Ponieważ aktor, który zagrał Kellerana Becka wcześniej w 1999 roku wcielił się właśnie w postać Jar Jara. Minifigurka jako bronię dostaje dwa miecze świetlne. Jeden jest zielony, a drugi niebieski. W sumie jestem ciekaw, czy to były jego miecze, czy na przykład jeden był jego, a drugi wziął od jakiegoś martwego Jedi z Coruscant. Na pierwszy rzut oka Kelleran Beck ma takie oto zwykłe szaty Jedi na torsie i nóżkach nadrukowane. No ale jeśli dobrze się przyjrzymy, to zobaczymy tam bardzo fajne złote zdobienia, które no co prawda nie są jakieś duże, ale uważam, że fajnie pasują do tej minifigurki i fajnie się nawet odróżniają. Ogólnie same te szaty są bardzo podobne i w kolorze, no i ogólnie w tym projekcie do szat Mace'a Windu. Jak widzicie, Kelleran Beck dostał od LEGO jeszcze pelerynę. Co ciekawe, jest to ta miękka peleryna, a mi się Jedi akurat bardziej w LEGO kojarzyli z tymi, wiecie, mniej miękkimi. Na plecach mamy w sumie kontynuację jego szat oraz pasa. Mówiłem, że minifigurka ma podobne szaty do Mace'a Windu, no i w sumie tak jest. Ogólnie zresztą to są bardzo podobne minifigurki, no bo te szaty są w takim samym kolorze, nadruki są podobne, no i obydwaj Jedi mają ten sam kolor skóry. No i obydwaj nie mają włosów. Główka jest całkiem dobrze wzorowana, jest oczywiście ona w brązowym kolorze, no i wiadomo, mamy tutaj nadrukowaną jego twarz, brodę oraz wąs. Następna minifigurka nie jest już niestety żadną nowością, a jest to wcześniej wspomniany przeze mnie Din Grogu, no albo jeszcze wtedy po prostu Grogu. Jak widzicie, poza samą minifigurką dostajemy do naszego Grogu taką oto zbudowaną z klocków kołyskę. Niby ona nie jest taka zła, ale mi trochę przeszkadzają te dwa wystające z przodu study.
Sam Grogu to klasyczny Grogu, tą minifigurkę oczywiście bardzo dobrze znamy, pojawiła się już w wielu zestawach, no i co, tak jak zawsze, w sumie jest całkiem dobrze odzorowana na tym moldzie małego dziecka, no i fajna ta gumowa główka, ale tak jak mówię, niestety nie jest to żadna nowość. Na koniec minifigurka, która jest nowa, ale w sumie nie do końca. Dokładnie jest to klon, no albo raczej klony, ponieważ dostajemy tu takie dwa z 501 Legionu. Klony z 501 Legionu oczywiście służyły pod Anakinem Skywalkerem albo podczas rozkazu 66, raczej pod Darthem Vaderem. Są oni oczywiście w tym zestawie, ponieważ walczyli na Coruscant w świątyni Jedi, a później ścigali Kellerana Becka. Tors oraz nóżki to w sumie taka klasyka. W 2020 ujrzeliśmy taki tors do klona z 501 i on się niczym nie różni. Wiadomo, mamy tutaj zbroję na designie 2020, no i są też te wszystkie charakterystyczne malowania. Chociaż tutaj akurat z tyłu powinna być jeszcze zamalowana część na niebiesko, ta, którą teraz widzicie. Wtedy ten klon bardziej by pasował do filmu, no albo do serialu, a tak jest to taka wersja bardziej Clone Warsowa. Główka minifigurki to też klasyczna główka klona Temury Morrisona. No i dlaczego mówię, że ta minifigurka jest nowa, ale nie do końca? No bo teoretycznie tak złożonego klona z 501 nie mieliśmy, ponieważ ma on hełm z dziurkami. Jest to hełm oczywiście z dziurkami, ze wszystkimi malowaniami klona z 501, no tylko dlaczego nie nowa? No bo taki hełm pojawił się już w minifigurki specjalisty oraz oficera, więc jeśli się uprzeć, to można sobie było takiego klona złożyć samemu, ale teoretycznie jest to nowa minifigurka. A tak się prezentuje klon z dziurkami obok tego zwykłego. Sami napiszcie, który bardziej wam się podoba, ja jednak jestem zwolennikiem klasycznej wersji. Get the youngling into Kelleran, go! Teraz widzicie najważniejszą rzecz w tym zestawie. Lampę. No nie oszukujmy się, wszyscy dla niej będą kupować ten zestaw, no bo jest ona po prostu genialnie zbudowana i myślę, że w przyszłości będzie bardzo dużo warta. Jak widzicie, projektanci naprawdę ostro zaszaleli, no bo poza samą lampą dostajemy jeszcze do niej taki oto stojak. Naprawdę bardzo fajnie się to prezentuje. Na tym stojaku mamy jeszcze jednego studa, więc możemy tam sobie postawić jakąś minifigurkę. Jak widzicie, drugi klon robi dokładnie to co na pudełku, czyli upuszcza swój blaster. Następna konstrukcja jest już o wiele mniej interesująca, a jest to konkretnie Bark Speeder with Sidecar, czyli taka trochę gwiezdnowojenna wersja motoru z koszem. Przód pojazdu wyglądałby naprawdę bardzo fajnie, gdyby nie te dwa wielkie szare stud-shootery, które teraz widzicie. No ale wiadomo, muszą być jakieś funkcje bawialne. Następnie mamy miejsce dla naszej minifigurki. W tym wypadku jest to Kelleran Beck, ale teoretycznie Bark Speedery były pojazdami żołnierzy klonów, więc równie dobrze moglibyśmy tam sadzić klona. Tak czy siak mamy tam oczywiście czarne siedzenie oraz coś w rodzaju kierownicy, żeby tym śmigaczem sterować. Silniki śmigacza są zbudowane całkiem fajnie. Kształt jest dobrze zrobiony, tylko przeszkadzają mi trochę te dziury między klockami, to trochę akurat tak prześwituje i słabo wygląda. Są one też ozdobione naklejkami, co fajnie to uzupełnia. Jak widzicie, z tyłu mamy też coś w rodzaju takiej czerwonej energii. Wiecie, po prostu, że wydobywa to się z tych silników. No i jest oczywiście doczepka do naszego śmigacza, ten tak zwany kosz. Jego najważniejszą funkcją oczywiście jest to, że możemy włożyć tam kołyskę z grogu. Ale poza tym i tak jest całkiem fajnie zbudowany. Szczególnie podobają mi się albo podoba mi się raczej ta jedna naklejka z przodu. Niby to zwykłe dwa paski, ale i tak dobrze to wygląda. Spoko też wygląda ten biały, zaokrąglony kształt z tyłu tego kosza. Tak się prezentuje nowy Bark Speeder with Sidecar obok swojej starej wersji z 2013 roku. Mimo wszystko nie wiem, czy nie podoba mi się bardziej ten stary, może to trochę przez tą kolorystykę, bardziej ten szary mi pasuje, no i może też trochę z sentymentu.
Poza tym w tym starym był też o wiele lepszy dobór minifigurek, ponieważ dostaliśmy tam Obi-Wana Kenobiego i Kapitana Rexa w zbroi fazy drugiej. Jak widzicie, mimo wszystko obydwa pojazdy się aż tak bardzo nie różnią i są podobne rozmiarowo. Podsumowując, oczywiście tak już odkładając żarty na bok, najważniejszą częścią tego zestawu są minifigurki. No albo nie oszukujmy się, jedna z nich, no bo klony z 501 niby są to nowe minifigurki, ale tak jak wspomniałem wcześniej, nie jest to nic unikatowego. Grogu oczywiście też dostawaliśmy już w wielu zestawach, też nie jest to żadna nowość. Więc oczywiste jest, że najbardziej z tego zestawu wyróżnia się minifigurka Jedi Kellerana Becka. Konstrukcja jak za 150 zł bez grosza katalogowo to po prostu śmiech na sali. Śmigacz niby jest zrobiony całkiem dobrze, ale uważam, że jest po prostu za duży, za długi w porównaniu do prawdziwego śmigacza, plus przeszkadzają mi też takie wystające study, no ale go jeszcze można po prostu tak przemilczeć. Ale ta ich lampa to jest po prostu żenująca. Naprawdę chyba nie było już żadnych pomysłów, co można tu dać i dostaliśmy lampę na jakiejś siwej podstawce. Śmialiśmy się z placka z Darthem Vaderem, ale tak naprawdę tutaj coś takiego mogłoby zdać egzamin, no bo ta scena rozgrywała się na lądowisku, więc fajnie by było tutaj zobaczyć właśnie jakieś lądowisko z Coruscant zamiast głupiej lampy. Zatem dla kogo jest ten zestaw? Tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy chcą bardzo minifigurkę Kellerana Becka. No bo jakby się uprzeć, klony można sobie zrobić samemu, no a Grogu to wiadomo, raczej każdy fan LEGO Star Wars posiada w swojej kolekcji. Napiszcie, co wy uważacie o tym zestawie, czy planujecie go zakupić, czy może jednak go sobie odpuścicie, a może będziecie próbować zdobyć minifigurkę Kellerana Becka osobno. Tak czy siak, ja się już z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.